Ta szara plama tam na dronie wygląda tak. Jakby co? Powiem więcej. Jesteśmy w samym centrum. Panama City. Dziś luźniejszy vlog z Panama City, czyli stolicy Panamy. Jest to najbardziej rozwinięte i nowoczesne miasto w Ameryce Środkowej. Ma liczne wieżowce, luksusowe hotele i nowoczesną infrastrukturę. Często nazywane jest Dubajem Ameryki Centralnej. Podobno jest to największa liczba drapaczy chmur w całej Ameryce Łacińskiej. W mieście znajduje się ponad 50 budynków wyższych niż 150 metrów, z czego najwyższy liczy 284 metry. Dla mnie Panama City to również przede wszystkim kontrasty, luksusowe budynki przeplecione wyraźną biedą tuż obok siebie. W Anglii typowo pralka jest w kuchni, w Polsce w łazience, a w Panamie na balkonie. Tu jest pralka za mną. No, a jesteśmy na balkonie. Dzisiejsza misja to pojechanie do galerii handlowej, żeby znaleźć mikrofon. Buenas, muy bien, gracias. Una espresso y uno latte, por favor. ¿Un espresso normal? ¿Para conseguir acá o Para llevar. Przed wyprawą do galerii koniecznie kawka, ciasto bananowe, soczek jabłkowy i cukiernia z bardzo miłym panem, kawa kolumbijska. Jak weszliśmy, pan prawie że ucałował Tomkowi ręce, ale przynajmniej na pewno serdecznie je przytrzymał. W każdym razie jesteśmy 20 metrów od naszego noclegu, więc może w którymś momencie dojedziemy do galerii kupić mikrofon. Metro jest czyste i tanie, ale na peronach jest tak duszno, jak w londyńskim, albo gorzej, bo tu jeszcze dojeżdża jakiś tropikalny klimat. Masakra. W końcu ktoś mnie docenił. Obeszliśmy z 10 sklepów, ale testy mikrofonów wyglądały tak. To ja mogę coś opowiadać testowo, chociaż tak nie wierzę za bardzo w ten mikrofon, ponieważ... Mi się wydaje, że to jest badziew, ale zaraz się przekonamy. Tak myślę. Dobrze. Misja zakończona niepowodzeniem. Opuściliśmy galerię bez mikrofonu. Wracamy na miasto i jedziemy na tutejszą starówkę. Zostawiam Wam specjalnie trochę oryginalnego dźwięku wideo, byście też usłyszeli to miasto. Jesteśmy w okolicach kanału panamskiego w Panama City. Jak jest? Fajnie. Sama nie wiem, czy bardziej mi się podoba to, czy street art. Takie drzewa wyrastające w pęknięciu.
Jak jest? 3 na 10. Dawno nie widzieliśmy takiego miasto, co? Bardzo dobrze. Prawie jak Kładka w Warszawie. Czy tam Prawie jak deptak w Radomiu. inny Londyn. Dobra, fajnie, bo jest klima, nie? Tak. Czekaj, zrobię zbliżenie na to, jak jest tu ciepło. Tu są kropelki potu na brwi i z boku. I teraz będzie mówiła przy stacji Świętego Tomasza. Próxima estación, Santo Tomás. Si. A to chyba najlepiej widać nocą. To wcale nie jest biurowiec, to jest budynek mieszkalny. Normalnie mieszkania. I to po lewej to też jest budynek mieszkalny, więc widać te różnice. Tomek też dzisiaj wyczytał o tym, jak dużo jest napadów z bronią w ogóle w okolicach tej Starówki. Może dlatego tyle widzieliśmy policji. I dosłownie po drugiej stronie ulicy od Starówki było już tak nieciekawie, nie? Że już zdjęłam z siebie koszulę i obwiązałam dookoła nerki w pasie, żeby trudniej było mi zerwać nerkę. Z całym szacunkiem dla ludzi, którzy tam mieszkają. Naprawdę. A stoimy na balkonie, a za tym oknem jest kuchnia. Oto i kuchnia. I lodówka. Można też wyjść na drugi balkon. Jest głośno. No Panama City, no. Cóż powiedzieć. To dla łokcia. Jesteśmy tu, czyli no w centrum, wieżowce i tak dalej. I tu jest taki zestaw różnych knajp. Amerykańskich, no, że McDonald's, Wendy's, dodamy. Akurat idziemy do sklepu japońskiego, żeby zakupić mikrofon, ale po prostu zatrzymaliśmy się na chwilkę i od razu ktoś zaczepia i no jest sporo osób żebrzących, bezdomnych. Pani była bardzo miła, kupiliśmy jakiś chiński mikrofon. Tomek chyba nie chce być na filmie. W każdym razie coś strasznie na światłach zaczął mnie piec w środku, łokieć, to dla Ciebie znowu, w nozdrzach. I mówię do Tomka, że bardzo piecze mnie w nosie i tak na języku trochę, a Tomek mówi mnie też, że ktoś rozpalił gaz pieprzowy. Także no, Dubaj. Dubaj w Panamie. A po fryzjerze pojechaliśmy na miejski deptak. Open window? A no, bien, gracias. Cóż to był w ogóle za wspaniały dzisiaj dzień. Zaczęliśmy od jazdy pociągiem przez kanał panamski. Jest fantastycznie. A teraz szybko jeszcze wskoczyliśmy w Ubera i podjechaliśmy sobie tutaj do miasta, do centrum. I pierwsze co to jak wysiedliśmy z Ubera, to patrzymy na tą zatokę, która jest za mną. I takie były jakby patyczki małe w wodzie, a Tomek mówi, czy to jest krokodyl? I kurczę, okazuje się, że tak, ogromny. Oczywiście po chwili czmychnął i telefonem tak w nerwach próbowałam nakręcić, ale no to już było konkret. A jesteśmy centralnie w ogóle, w sensie centralnie, no centralnie w centrum. Tomek mnie woła i krzyczy, co oznacza, że chyba krokodyl znowu wypłynął. Przecież to jest jakaś w ogóle pokręcona sytuacja. I patrzymy sobie na krokodyla. I pyk, i nie ma bestii. A zobaczcie, gdzie jesteśmy. Tomek tam dronuje. A tu jest Panama City. Ta bezpieczna część oczywiście. Ej, nieźle, co? W Parku Praskim takich nie ma, nie? Albo w St. George Park.
Także jeżeli kiedyś tu postanowicie przypłynąć sobie jachtem, pontonem, tratwą, żeby przepłynąć kanał panamski czy coś i zaparkować w tej przystani, o właśnie tej, to uważajcie, jak będziecie moczyć stopy w tej wodzie. A wy co, pewnie dalej zwiedzacie muzea, jak przyjeżdżacie do jakiegoś miasta. Bo w Panama City można na przykład podziwiać krokodyle, jak się okazuje. Cocodrillo. Cocodrillo. Spotkaliśmy pana, przyjeżdżał na rowerze, Panamczyka, mówił po angielsku i mówi, że kiedyś to nie było problemu tutaj z krokodylami, tak. Że kiedyś pływałem w oceanach. I bałem kiedyś się pływałem rekinów. Tak. Kiedyś pływałem nad morzkiem i bałem się rekinów. Dziś boję się krokodyli, tak nam powiedział. Bardzo sympatyczny pan. Tak, Miguel. Miguel, tak. Miguel, pozdrawiamy. Jeżeli wyedytowaliśmy ten filmik i udało się wysłać Ci link, pozdrawiamy. I always, I swim in the ocean. I always used to worry about the sharks. I forgot about sharks because they're not really. Now I have to worry about the alligators. You know, they are everywhere in the ocean now. Oh, really? We never had them before. Oh. Never. Every day he does this. Well, finally I got to see him jumping because I always see him just sunbathing there, but never actually jumping in. So I got to see it. No, I don't want to get too close because he might eat it. Oh. It's not. I've seen a video of the crocodile eating drone, and because of the battery, it can explode in his mouth and burn. So I don't want, take a risk that I'm going. Dzisiaj też jak jechaliśmy na tę stację pociągową, to mieliśmy super kierowcę Ubera, który nam opowiadał w ogóle po drodze, co widzimy. Teraz przyjeżdżamy przez takie getto, mieszkania są po tyle i tyle, tu się w ogóle nie zapuszczajcie, w ogóle nie wchodźcie, ja też nie wchodzę. Jak dojedziecie do tego miasteczka Colón, to ja też tam nie chodzę, tylko w zona Libra, czyli samej tam okolicy tej stacji, gdzie dojeżdża pociąg. Poza tym tam się nie chodzi. Ja mówię, no nie wiem, to może się wkrótce ta sytuacja poprawi, na przykład za 5 lat już będzie lepiej. On mówi, z 10 to na pewno. Także tak. W ogóle czekają nas teraz intensywne dni, bo dzisiaj będziemy jechać, nie wiem, 14-16 godzin. Zaczynamy o 22 wieczorem, żeby dojechać do Kostaryki, do San Jose, skąd w poniedziałek w nocy o 1:00 wylatujemy do Stanów Zjednoczonych. Lecimy do Los Angeles na tydzień. To jest nasz pierwszy, to będzie nasz pierwszy raz w Stanach. Stamtąd z Los Angeles przemieścimy się na zupełnie drugi koniec świata i trochę spełnimy moje marzenie. To już będzie lot ponad 10 godzin, nie wiem, z 12 będziemy lecieć, jakoś tak. Także, wiecie, subskrybujcie. Ośmielam się trochę z tym, jak Wam się to podoba, to po prostu będzie mi bardzo miło.